Odrobaczanie się, oczyszczanie organizmu, suplementy. Czy to ma sens? To temat, który wyłonił się na czoło ankiety, którą niedawno opublikowałam w internecie i w której Państwo mogli wypowiedzieć się, jaki temat najbardziej Państwa interesuje spośród tych, które zaproponowałam. A więc zaczynamy. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Gdy niedawno czytałam wywiad wstępny dotyczący jednego z moich pacjentów, a konkretnie chorego dziecka, i doszłam do punktu dotyczącego tego, czym dany pacjent się najczęściej odżywia, co je najczęściej na śniadanie, obiad i kolację, to okazało się, że to dziecko najczęściej na śniadanie i na kolację jada mus owocowy z całym arsenałem suplementów i leków. I musiał to być mus, to był dominujący element śniadania i kolacji, dlatego że w innej formie to dziecko nie przyjęłoby tych specyfików. I oczywiście pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy, to pytanie, czy to ma w ogóle sens. I takie samo pytanie sobie zadaję w zasadzie za każdym razem, gdy analizuję wywiad wstępny, jaki zawsze przeprowadzam z moimi pacjentami, gdyż większość moich pacjentów, okazuje się, na podstawie wywiadu wstępnego przyjmuje bądź przyjmowało jakieś suplementy. Czasami niektórzy regularnie oczyszczają się, przeprowadzają jakieś specyficzne kuracje oczyszczające organizm, bądź też regularnie, mniej lub bardziej regularnie odrobaczają się. Być może zechcieliby Państwo również zapytać, czy ja sama kiedykolwiek stosowałam suplementy czy środki odrobaczające organizm bądź oczyszczające organizm we własnej rodzinie względem własnych dzieci czy siebie samej. Otóż odpowiedź jest nie, nigdy tego nie robiłam, gdyż skupiłam swoje działania zupełnie na czymś innym, w związku z tym, że my też kiedyś chorowaliśmy. I te działania przyniosły takie efekty, że żadne dodatkowe środki nie były potrzebne. Co więcej, jako dietetyk nie korzystam z tych środków, nie zapisuję suplementów, nie zlecam regularnych czy jakichkolwiek kuracji odrobaczających czy typowo oczyszczających organizm. Mam tu na myśli środki dedykowane temu, aby oczyścić organizm, a nie ogólne oczyszczanie się organizmu, które jest procesem naturalnym i zawsze powinno zachodzić, ale o tym za chwilę. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego sięgamy po suplementy, środki odrobaczające czy środki oczyszczające nasz organizm. Prosta sprawa, wydawałoby się, bo chcemy być zdrowi, bo medycyna akademicka, konwencjonalna nie pomogła nam. Chcemy spróbować czegoś innego, niekonwencjonalnego i wydaje nam się, że jesteśmy na dobrym tropie i niektórzy nawet twierdzą, że tego typu zabiegi pomagają. I ja temu nie przeczę, bo rzeczywiście czasami są efekty, na przykład po zastosowaniu kuracji odrabaczającej znikają objawy alergii albo znikają bóle głowy. I rzeczywiście z takimi efektami możemy się liczyć. Natomiast czy to jest rzeczywiście zdrowie? Co definiujemy jako zdrowie? Jak już niektórzy z Państwa może wiedzą, w moim rozumieniu zdrowie to brak jakichkolwiek objawów choroby, jakichkolwiek, czyli w dowolnym miejscu ciała i brak tych objawów w długim okresie czasu. Dalej możemy sobie zadawać pytania i warto sobie zadawać pytania, jeżeli wpadamy w mętlik informacji i zaczynamy czuć się zdezorientowani, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jeżeli chcemy być zdrowi, to z całą pewnością warto by było zadać sobie pytanie, co jest przyczyną chorób. Czy przyczyną chorób jest brak suplementów w diecie? Czy przyczyną chorób jest brak regularnego odrobaczania się czy stosowania środków na oczyszczenie organizmu? Bynajmniej nie. To w takim razie co jest przyczyną chorób? O tym powiemy sobie jeszcze dzisiaj, tylko nieco później. I zacznijmy może od pasożytów. Myślę, że większość z Państwa jest przekonanych, że pasożyty wywołują choroby, są przyczyną różnych dolegliwości. Można powiedzieć, że i tak, i nie. Zdecydowanie są przyczyną rozmaitych dolegliwości, ale nie są pierwotną przyczyną naszych chorób. Tak naprawdę one są już skutkiem.
skutkiem tego, że zaistniały pewne inne przyczyny, prawdziwe przyczyny, które osłabiły nasz organizm i z jakich względów sprawiły, że nasz organizm zechciał zaprosić pasożyty, wpuścić je do swego wnętrza. Dlaczego dochodzi do zasiedlenia organizmu pasożytami, bądź lepsze pytanie byłoby, dlaczego dochodzi do przerostu tych pasożytów, bo tak naprawdę my wszyscy mamy w sobie pasożyty, tylko w przypadku osób zdrowych te pasożyty są niewidoczne, nie ma żadnych objawów, one są na takim poziomie, że ich nie zauważamy. No a dlaczego są? Okazuje się, że mają pewną rolę do odegrania w naszym organizmie i o tym mówi literatura i bynajmniej nie jednak pozycja książkowa. I niezależnie jakiego rodzaju to są pasożyty, czy to są typowe robaki przewodu pokarmowego, czy to są pierwotniaki, czyli organizmy jednokomórkowe, czy to są grzyby, bo grzyby też zachowują się, niektóre grzyby, jak pasożyty, więc jak najbardziej, myślę, możemy ich do tego grona zaliczyć. To za każdym razem, gdy dochodzi do ich przerostu w naszym organizmie, oznacza to, że w naszym organizmie jest za dużo substancji toksycznych. Substancji, które wywołują olbrzymie szkody w naszym organizmie i mogą być to na przykład takie substancje jak aluminium, czyli glin, albo rtęć, albo glifosat i wiele innych. Jeżeli mamy takie substancje, to nasz organizm na przykład ma tendencję do grzybic. I to wykazują również badania, obserwacje epidemiologiczne. W tych rejonach świata, gdzie stosuje się na przykład najwięcej glifosatu, tam obserwuje się najwięcej grzybic zarówno wśród organizmów roślinnych, jak i zwierzęcych, jak również u ludzi. I to jest bardzo ciekawa sprawa i proszę zauważyć, jak zupełnie zmienia nam spojrzenie na problem. I teraz dlaczego organizm wpuszcza pasożyty w momencie, gdy dochodzi do dużego zatoksycznienia jego wnętrza? Otóż organizmy te usuwają substancje toksyczne. One krążą po całym naszym organizmie, począwszy od przewodu pokarmowego, poprzez krew, przechodzą do różnych narządów, do układu nerwowego. Oczywiście robiąc tam pewne zniszczenia i to czasami poważne. Niemniej te zniszczenia, te symptomy, które odczuwamy, są mniejszym złem z punktu widzenia organizmu. Jeżeli organizm nie dopuściłby do zasiedlenia się pasożytów, to nie poradziłby sobie z nadmiarem substancji toksycznych, jakie się w nim zgromadziły i to by było to większe zło i prawdopodobnie organizm by bardziej ucierpiał niż od samych pasożytów. No i co teraz? Co z tego wynika? Jeżeli zastosujemy kurację odrobaczającą, powiedzmy, która prowadzi do natychmiastowego uśmiercenia pasożytów przewodu pokarmowego, wówczas pozbawiamy organizmu tego wsparcia. Co więcej, dochodzi do reakcji Herxheimera, innymi słowy po angielsku reakcji die-off, czyli reakcji bardzo niekorzystnej dla organizmu, związanej z wymieraniem tych pasożytniczych organizmów. W momencie, gdy one są uśmiercone, uwalniają one rozmaite toksyny do naszego ciała, jak również pozostają w naszym organizmie ich martwe organizmy i one same w sobie są źródłem toksyczności. Jest to tak duże obciążenie dla organizmu, że wywołuje to u niego nieraz bardzo dotkliwe reakcje, na przykład gorączkę, wymioty, mdłości, biegunkę, ból brzucha itd. Pytanie więc, co robić, jeżeli powiedzmy mamy tasiemca już w sobie? Oczywiście jest to uczucie bardzo nieprzyjemne i pierwsze co byśmy chcieli, to odrobaczyć się. Ja nie mówię, że nie, natomiast jeżeli w ogóle coś takiego rozważamy, to musimy mieć należytą wiedzę i robić to mądrze. Przede wszystkim w celach profilaktycznych, ale również leczniczych, jeżeli już mamy pasożyty, powinniśmy zmienić środowisko ich bytowania. I robimy to przede wszystkim poprzez, logicznie rzecz ujmując, przyhamowanie substancji toksycznych, które wchodzą do naszego organizmu, czyli zmniejszenie ich puli, odcięcie w zasadzie ich dopływu, bądź ograniczenie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zmiany dietetyczne, które sprawią, że zmieni się środowisko bytowania pasożytów w naszym organizmie. Zmieni się w ten sposób, że one same stwierdzą, że nie za bardzo mają się tutaj wygodnie i że się po prostu zaczną ewakuować i będą opuszczać nasz organizm w postaci żywej
i w ten sposób, jeżeli będą opuszczać nasz organizm, nie wyrządzą mu szkody. I to jest podstawowa rzecz. I teraz, jeżeli chcielibyśmy to mimo wszystko przyspieszyć, bo uczucie, że nasze dziecko, czy świadomość, że nasze dziecko powiedzmy ma owsiki, czy ktoś ma glistę ludzką, czy nie daj Boże tasiemca, oczywiście, że nie jest miłe. Więc jeżeli już na to się decydujemy, to róbmy to pod okiem bardzo doświadczonego lekarza lub zielarza, którzy znają reakcję Herxheimera, wiedzą, na czym ona polega, więc chodzi o to, żeby robili to w sposób rozsądny, stopniowy, rozważny. I jednocześnie zadbajmy o te elementy, o których mówiłam wcześniej, czyli postarajmy się o ograniczenie bądź eliminację źródeł zanieczyszczenia naszego organizmu. I druga rzecz, wprowadźmy zmiany dietetyczne. Są jeszcze pewne inne zmiany, które warto wprowadzić, ale o tym jeszcze wspomnę pod koniec filmu. I wtedy zmienimy jednocześnie warunki bytowania tych pasożytów i w związku z tym zapobiegniemy reinwazji pasożytniczej. To jest bardzo ważne, bo jeżeli pozostaniemy tylko przy odrobaczaniu, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ponownie powrócą do nas pasożyty, bo warunki będą te same, bo zatoksycznienie organizmu będzie takie samo. To jest logiczne. Teraz druga kwestia to mechanizmy samooczyszczania się organizmu. Nasz organizm ma doskonałe mechanizmy samooczyszczania się, które działają bardzo dobrze, ale tylko do pewnego momentu. Jeżeli się czara goryczy przepełni, wówczas te mechanizmy się blokują, przestają sprawnie działać i wtedy dochodzi do już uszkodzenia organizmu wskutek nadmiaru substancji toksycznych. Także nie martwmy się, że w naszym środowisku jest tak wiele tych substancji szkodliwych, chorobotwórczych, że i tak nie zdołamy się przed nimi obronić. Do pewnego momentu jak najbardziej nasz organizm da sobie radę. Naszym zadaniem jest to, żeby je ograniczać i to jest całkowicie wykonalne w każdych warunkach do takiego poziomu, aby organizm sam się oczyszczał, abyśmy nie potrzebowali żadnych środków przyspieszających jego oczyszczanie. I tutaj jeszcze chciałabym dodać tak na marginesie, że ogólna taka zasada dotycząca funkcjonowania naszego organizmu, że co nagle to po diable. Im szybszy będzie skutek jakiejś kuracji, im będzie się nam wydawało, że jakaś kuracja jest sprawniejsza, bo działa szybciej, tym słabszy będzie efekt leczniczy. Czyli najczęściej, jeżeli doprowadzamy do błyskawicznego usunięcia jakiegoś objawu, możemy się liczyć z tym, że nie tylko on powróci, ale powróci ze zdwojoną siłą. Bardzo dobrym przykładem takiego działania różnych specyfików są antybiotyki i w ogóle leki farmakologiczne. Więc lepiej wybrać drogę dłuższą, nieco cięższą, ale bardziej skuteczną. I teraz jeśli chodzi o te mechanizmy samooczyszczania się organizmu, warto się skupić swoją uwagę na tym, aby przywrócić sprawność organizmu w zakresie samooczyszczania się, a nie szukać jakichś środków, które miały go by popchnąć, pognać do tego, aby on sprawniej tą swoją robotę wykonywał. I teraz, żeby organizm się uruchomił, musimy tak samo zadziałać w bardzo podobny sposób jak w przypadku działaniom mającym ochronić nas przed pasożytami, zresztą jedno z drugim się łączy, czyli zmienić biochemię naszego organizmu, co robimy poprzez zmianę diety i zmniejszyć bądź ograniczyć substancje toksyczne napływające ze środowiska. Co więcej, ja bym powiedziała, nie tylko substancje toksyczne, ale czynniki toksyczne, czynniki chorobotwórcze, bo nie wszystkie czynniki chorobotwórcze są substancjami. I jednym z takich czynników na przykład będzie promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł, które na przykład osłabia nasze bariery ochronne. To jest taki przykład tylko bardzo szerokiego, negatywnego wpływu tego promieniowania na nasz organizm. Są jeszcze inne czynniki, ale też będę o tym mówić. Zresztą temat czynników choroby, prawdziwych przyczyn choroby rozwiniemy sobie w zupełnie osobnym filmie. Przejdźmy teraz do suplementów. Zacznijmy od pytania, zadajmy sobie pytanie, dlaczego stosujemy suplementy? Bo wychodzimy z założenia, że w organizmie mamy niedobory pokarmowe, niedobory pewnych substancji odżywczych. I jakie automatyczne założenie przy tym robimy? Myślę, że większość ludzi jest przekonanych, że jeżeli mamy niedobory jakichś substancji odżywczych w naszym organizmie, to dzieje się tak dlatego, że nie połknęliśmy wystarczającej ilości tych substancji. Otóż nie jest to do końca prawdą. Do pewnego stopnia tak, oczywiście. Przede wszystkim nasza dieta powinna zawierać wszystkie ważne substancje odżywcze,
ale niedobory nie wynikają tylko z tego, że ich brakuje w diecie, czy dlatego, że nie suplementujemy się. Przede wszystkim to, czy do naszego organizmu przedostają się substancje odżywcze, zależy od stanu naszego układu pokarmowego, a w szczególności od stanu naszych jelit i mikrobiologii w jelitach, czyli od mikroorganizmów, które bytują w naszych jelitach, i są to i bakterie, i wirusy, i pierwotniaki, i wiele innych form, w tym również różne formy grzybów, które również są pożyteczne i przydatne w naszym organizmie. I jeżeli tutaj dojdzie do nierównowagi, to choćby nie wiem ile substancji byśmy połykali, one nie zostaną prawidłowo przyswojone, nie przejdą do krwiobiegu, zostaną wydalone. I to jest jedna przyczyna. Kolejna przyczyna, jeżeli mamy nierównowagę mikrobiologiczną w jelitach, czyli mamy do czynienia z tak zwaną dysbiozą jelitową, to wówczas mamy za mało szczepów tych bakterii, które są bardzo pożądane, i między innymi tych szczepów, które produkują dla nas witaminy. I nie wszyscy się orientują, że jednym ze źródeł witamin są nasze mikroorganizmy jelitowe. A jakie witaminy te bakterie produkują? Są to witaminy z grupy B oraz bardzo ważna witamina K2. I to jest bardzo dobre źródło zasilenia w substancje odżywcze. Zresztą witaminy to nie są jedyne substancje odżywcze, bo również będą to krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, będą to pewne aminokwasy, produkty po prostu przemiany materii tych mikroorganizmów. No i jeżeli w jelitach mamy do czynienia z dysbiozą jelitową, to odcina nam się to dobre źródło zasilenia w substancje odżywcze. Więc to jest kolejna przyczyna, taka poza ściśle dietetyczna, niedoborów pokarmowych, niedoborów składników odżywczych w naszym organizmie. Kolejna przyczyna w samej diecie, ale nie o charakterze ilości substancji odżywczych w diecie, ale o charakterze kompozycji naszej diety, naszego jadłospisu, to jest nadmiar zbóż w diecie. Jeżeli zboża dominują naszą dietę, możemy liczyć się z tym, że nie wszystkie substancje odżywcze, które połykamy, nie wszystkie pierwiastki ważne dla życia przedostaną się do naszego krwiobiegu ze względu na rozmaite substancje helatujące obecne w zbożach. Te substancje również występują w innych pokarmach, szczególnie w pokarmach roślinnych, strączkowych i w orzechach. Jeżeli spożywamy nadmiar tego rodzaju pokarmów, a tym bardziej jeżeli są one w niewłaściwy sposób przygotowane, to możemy liczyć się z tym, że będziemy mieli niedobory pewnych substancji. Kolejna przyczyna niedoborów substancji odżywczych w naszym organizmie to zanieczyszczenie środowiska. I tutaj przykładem będzie nadmiar ołowiu w naszym środowisku i przedostawanie się tego ołowiu do naszego organizmu. Wchłanianiu ołowiu sprzyja witamina D. To jest taka ciekawostka. I w związku z tym możemy się spodziewać, że jeżeli ołów przechodzi do naszego organizmu, nasz organizm będzie zmniejszał przyswajalność witaminy D celowo, jako mniejsze zło. Oczywiście witamina D jest bardzo ważną substancją potrzebną do tego, abyśmy sprawnie funkcjonowali, ale organizm być może ze względu na obecność ołowiu celowo zaniża nam poziom witaminy D po to, żeby ochronić się przed tą bardzo toksyczną substancją. I jeżeli my teraz suplementujemy się witaminą D, bo w badaniach nam wyszło, że mamy niedobory, to zakładamy, że po prostu przyjmujemy za mało tej witaminy D w pokarmach i w związku z tym musimy się suplementować. No i niechcący robimy krzywdę organizmowi. Także tutaj naprawdę należy rozsądnie działać, przede wszystkim mieć wiedzę. Poza tym powinniśmy mieć bardzo dużo pokory wobec natury, gdyż nie jesteśmy w stanie zrozumieć całej biochemii człowieka. My znamy tylko małe fragmenty tej biochemii, małe wycinki i staramy się z tego złożyć cały obraz, ale nigdy nam się to do końca nie uda, bo biochemia człowieka jest jak kosmos. Tak samo jak nie możemy poznać i zliczyć wszystkich gwiazd w kosmosie, tak samo nie będziemy w stanie do końca przewidzieć wszystkich reakcji organizmu w zakresie biochemii i wszystkich procesów w nim zachodzących. Oczywiście przyczyną niedoboru witaminy D może być również zbyt mała, niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.
i to ekspozycja na otwartym powietrzu, bo to, co przechodzi przez szyby do naszych wnętrz, to nie jest pełne spektrum światła dziennego, więc to jest kolejna taka przyczyna niedoborów, może być to przyczyną w tym wypadku niedoboru witaminy D, która nie wiąże się ściśle z tym, co połykamy. I jeszcze inny przykład zanieczyszczenia środowiska, który będzie wpływał na niedobory, to nadmiar fluoru bądź chloru w naszym otoczeniu w określonej formie. Na przykład chlor na basenie, który wnika w wszystkie zakamarki naszego ciała. Jest to bardzo drażniąca, agresywna forma chloru, czy fluor obecny w pastach do zębu, czy w substancjach używanych do fluoryzacji zębów. Co te substancje, jak fluor czy chlor, mogą spowodować? Te pierwiastki wypierają z organizmu jod. I dzieje się tak dlatego, że i jod, i chlor, i fluor należą do tej samej grupy układu okresowego. Jest to 17. grupa układu okresowego i te pierwiastki należące do tej grupy nazywamy halogenami. Więc w ogóle generalnie to jest ogólna prawidłowość, że pierwiastki w danej grupie układu okresowego wzajemnie ze sobą konkurują. Jeżeli jest nadmiar jednego, to on powoduje wyparcie innego. Więc niedobory jodu niekoniecznie muszą wynikać z niedoboru jodu w pokarmach, chociaż oczywiście to jest osobny problem. Ale jeżeli mamy do czynienia z niedoborem jodu w organizmie, to przede wszystkim pomyślmy o tym, czy nie mamy w otoczeniu nadmiaru chloru w takiej postaci agresywnej, bo oczywiście chlor wchodzi też w skład związków, choćby w skład soli kuchennej i w takiej postaci oczywiście, że nie jest szkodliwy i mamy pewien też bufor bezpieczeństwa w jego przyjmowaniu, natomiast w nadmiarze w formie agresywnej, takiej jak występuje na basenach, na pewno będzie nam szkodził. Tak samo zastanówmy się nad sensem używania past do zębów z fluorem, czy nad sensem fluoryzacji zębów, ale to też jest osobny temat, który wymagałby osobnego rozwinięcia. I jeszcze taka jedna przyczyna, która przychodzi mi do głowy niedoborów substancji odżywczych w organizmie, to występowanie antagonistów w diecie, czyli par pierwiastków bądź witamin, które ze sobą konkurują, wypierają się, tak jak tutaj w przypadku tego chloru, fluoru i jodu. I dla przykładu takimi parami będą witaminy A i D, czy magnez i wapń, czy żelazo i cynk. I tutaj do działania takiego niekorzystnego tych antagonistów w szczególności obawiałabym się w przypadku suplementowania się sztucznego. Ja jeszcze do tego wrócę, bo jeżeli w ramach diety spożywamy naturalne, nieprzetworzone pokarmy, w których nie ma dodatkowo jakichś sztucznie wyprodukowanych, dodawanych witamin, to raczej tego działania antagonistów nie musimy się obawiać. Natomiast sygnalizuję, że chociażby sama suplementacja może prowadzić do niedoborów pewnych składników i dla przykładu, jeżeli przyjmiemy za dużo witaminy A, to będziemy mieli objawy niedoboru witaminy D i odwrotnie, jeżeli będziemy przyjmować za dużo witaminy D, to będziemy mieli objawy niedoboru witaminy A. I tutaj to, co Państwu przedstawiłam, świadczy o tym, że niekoniecznie suplementacja doustna jest najważniejszym krokiem, który musimy zrobić w przypadku występowania niedoborów substancji odżywczych w naszym organizmie, które stwierdzamy, powiedzmy, laboratoryjnie. Pierwsza rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, to reparacja układu pokarmowego, a w szczególności uregulowanie jelit i mikroflory jelitowej. To jest absolutnie pierwsza rzecz, jaką należy zrobić. I teraz, jakie mam zastrzeżenia w ogóle do suplementów? Już pewnie zauważyli Państwo moje pierwsze zastrzeżenia w tym, co dotychczas powiedziałam. Ale są jeszcze inne. Przede wszystkim kwestia stopnia przyswajalności substancji odżywczych suplementów. Ta przyswajalność nigdy nie jest 100%, co więcej ona jest relatywnie mała, o czym nie wszyscy producenci suplementów diety informują. Proszę spojrzeć na etykiety opakowań suplementów, które Państwo, jeżeli Państwo mają suplementy w domu, proszę spojrzeć na etykiety opakowań, czy tam jest taka informacja. Według dr Nataszy Campbell-McBride niektóre suplementy mają przyswajalność na poziomie 9%, a więc jest to bardzo niska przyswajalność. Czyli nie bez względu na ilość danej substancji, powiedzmy w tabletce, kapsułce czy płynie się liczy, ale ilość, jaka jest rzeczywiście przyswajalna. I tutaj od razu taka uwaga, substancje odżywcze pochodzące z suplementów nigdy nie będą tak przyswajane, jak substancje odżywcze pochodzące z naturalnych pokarmów.
Kolejne takie zastrzeżenie, suplementy najczęściej przybierają postać tabletek, proszków czy płynów. W związku z tym muszą zawierać w sobie jakieś substancje pomocnicze, mniej bądź więcej tych substancji, czasami substancje o charakterze konserwującym. No i oczywiście to zależy od uczciwości i wiedzy producenta, ile będzie tych dodatkowych substancji i jak dalece będą one szkodliwe lub nie. I te substancje nigdy nie będą substancjami pożądanymi z punktu widzenia naszej mikroflory jelitowej. One zawsze będą obciążeniem, będą pewnym zakłóceniem, jeżeli będziemy je wprowadzać do przewodu pokarmowego. Więc to jest kolejne zastrzeżenie. Następne wiąże się z ryzykiem nadmiarów pewnych substancji odżywczych w naszym organizmie przy suplementacji, bowiem nie tylko niedobory są przyczyną chorób, ale również nadmiary substancji, tych nawet najbardziej pożądanych. Jeżeli mamy, powiedzmy, nadmiar witaminy D w organizmie, nie jest dobrze. Jeżeli mamy nadmiar żelaza w organizmie, też nie jest dobrze. Na przykładzie żelaza Państwu powiem. Żelazo suplementujemy wtedy, kiedy wyjdzie nam w badaniach laboratoryjnych, że mamy jego niedobór. I może zdarzyć się tak, że będziemy to żelazo przyjmować, a niedobory nadal pozostaną. Dlaczego? Żelazo to jest pożywka dla niektórych patogennych szczepów bakterii. Niektóre szczepy bakterii z tych patogennych bardzo lubią żywić się żelazem i powodują, że mamy niedobory żelaza w organizmie, więc to jest kolejna taka przyczyna pozadietetyczna, ściśle dietetyczna, która będzie prowadzić do niedoboru, w tym wypadku żelaza w organizmie. Suplementujemy to żelazo i niechcący dokarmiamy właśnie te patogenne bakterie i w zasadzie problem się powiększa, a nie zmniejsza, bo niedobory nadal pozostają. Druga kwestia, przy nadmiarze żelaza w diecie. Żelazo sprzyja powstawaniu wolnych rodników w organizmie. Jeżeli to żelazo już się przedostanie do krwiobiegu, to musimy liczyć się z tym, że będziemy mieli nadmiar wolnych rodników w organizmie. A co robią wolne rodniki? One niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze. I oczywiście, tak jak w przypadku każdej innej substancji i zjawiska biochemicznego w naszym organizmie, i one mają swoją rolę do spełnienia, czyli do pewnego momentu, czy w pewnych sytuacjach produkcja tych wolnych rodników w organizmie jest bardzo wskazana. Na przykład jeżeli mamy jakieś patogeny w środku i organizm chce je zabić, więc wówczas między innymi uruchamia wolne rodniki, które niszczą te patogeny. Natomiast jeżeli dojdzie do nadmiaru wolnych rodników, do jakiejś nierównowagi, chociażby poprzez to, że za dużo żelaza przyjmujemy, wówczas będzie nadmierna reakcja wolnorodnikowa i może dojść do uszkodzenia niektórych narządów. Więc tym kolejnym mankamentem w przypadku suplementacji diety w porównaniu do czerpania substancji odżywczych z naturalnego pożywienia jest to, że może dojść do nadmiaru pewnych substancji odżywczych. A z czego to wynika? W przypadku suplementowania się nie mamy dwóch takich naturalnych buforów bezpieczeństwa. Pierwszy bufor bezpieczeństwa to jest naturalna kompozycja poszczególnych składników pokarmowych. W przypadku pokarmów naturalnych mamy do czynienia z naturalną kompozycją, jaką stworzyła matka natura. I najczęściej, dla przykładu, tam gdzie mamy witaminę A, mamy również witaminę D w pokarmach naturalnych i to w doskonałej proporcji, plus wokół tego jest mnóstwo innych substancji chemicznych, biochemicznych, również enzymów, które sprawiają, że cała ta kompozycja jest unikatowa i nie do powtórzenia. Ja zdaję sobie sprawę, że producenci suplementów dążą do tego, żeby do pewnego stopnia odtworzyć tą kompozycję i proporcje poszczególnych witamin i pierwiastków, które są antagonistyczne w danym suplemencie, ale nigdy do końca tego nie uda im się zrobić prawidłowo i nie będą te ich suplementy nigdy zawierały absolutnie całego składu, który występuje, powiedzmy, w naturalnym jabłku, w jajku czy w orzeszku. I inny przykład. Tam, gdzie w naturalnym pokarmie występuje magnez, tam również będzie występował wapń, dlatego że to są antagoniści i będą występować we właściwej proporcji. Więc nigdy nie dojdzie do nadmiaru jednego bądź drugiego przy spożywaniu tego pokarmu, gdyż one same się tutaj wyrównują, niwelują w odpowiedniej proporcji, a organizm czerpie to, czego potrzebuje z takiego pokarmu. I kolejny bufor bezpieczeństwa w przypadku
naturalnych pokarmów, którego nie ma w przypadku suplementów, to odczuwanie smaku. Nas natura wyposażyła w smak, jak również węch, które pomagają nam, oczywiście pod warunkiem, że nie zakłócimy tych zmysłów przez spożywanie sztucznej żywności, czy przez stosowanie sztucznych zapachów i otaczanie się sztuczną chemią, środkami czystości itd. Jeżeli naturalnie funkcjonujemy, naturalnie się odżywiamy, to możemy w pełni korzystać z tego naturalnego bufora, jakim jest odczuwanie smaku i węchu, które nas przestrzega przed nadmiarami i niedoborami. Jak to się objawia? Jeżeli mamy niedobór jakiegoś składnika i jest on w danym pokarmie, to będziemy mieli ogromną ochotę na ten pokarm. Jeżeli natomiast dojdzie już do wysycenia organizmu danym składnikiem, to organizm zasygnalizuje nam to w ten sposób, że stracimy ochotę na ten pokarm. I myślę, że każdy z Państwa doświadczył takiej sytuacji, że ten sam pokarm czasami mu bardzo smakuje, powiedzmy jajecznica, a innym razem nie za chętnie go zje. I to właśnie z tego wynika i bardzo ładnie to widać na dzieciach. Dlatego ja apeluję do wszystkich rodziców, zawsze to powtarzam, aby nigdy nie zmuszać dzieci do jedzenia czegokolwiek, nawet najzdrowszego pokarmu. I to też nie będę już wchodzić w ten temat, bo bym rozwinęła się na następne godziny. Natomiast proszę przestrzegać tej zasady właśnie po to, żeby organizm sam sobie wyregulował ilość poszczególnych składników, które mu są potrzebne. I mówiąc o suplementach, chciałabym jeszcze wspomnieć o probiotykach, bo można powiedzieć, że to jest taka szczególna grupa suplementów. Probiotyki to są substancje, które najczęściej dostajemy w aptekach i które zawierają określone szczepy bakterii, w jakiejś tam kompozycji bakterie, które są nam potrzebne do zdrowia, które są prozdrowotne, bo to wykazują badania naukowe. Natomiast w czym tkwi problem? Tak jak w przypadku suplementów, nigdy nie będziemy mieli tu możliwości odtworzenia pełnej puli mikroorganizmów, jakie wchodzą w skład naturalnej żywności. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że najlepszym probiotykiem będzie żywność surowa, a w szczególności żywność fermentowana. Nic nie przebije tej żywności. Po drugie, ta żywność jest o wiele tańsza niż suplementy. Więc suplementy z apteki możemy zupełnie odłożyć na półkę i dać sobie z tym spokój. Oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy dobrze tolerują kiszonki czy warzywa fermentowane, ale nie tylko warzywa, bo również pokarmy mleczne fermentowane, czy może być również mięso fermentowane. W zasadzie bardzo wiele rzeczy możemy fermentować, ale to jest kwestia pewnej nierównowagi w organizmie i przez odpowiednie prowadzenie dietetyczne można dojść do tego, że będziemy tolerować pokarmy fermentowane. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, zapraszam na konsultację i możemy powolutku, krok po kroczku, tak zmienić środowisko biochemiczne w naszym organizmie, a szczególnie w układzie pokarmowym i w jelitach, że zaczniemy tolerować naturalne probiotyki. Z tym, że też pamiętajmy, nie zawsze to muszą być kiszonki, bo na przykład bardzo dobrym zasileniem probiotycznym będzie surowe mleko prosto od krowy, czy powiedzmy surowe mięso, z którego robimy tatara. Oczywiście, jeżeli spożywamy żywność surową, to należy pamiętać o higienie jej pozyskiwania, przygotowywania itd., żeby nie narobić sobie szkody, bo pamiętajmy, że mikroorganizmy to broń obosieczna. Jeżeli na takiej żywności rozwiną się mikroorganizmy patogenne, to oczywiście, że narobimy sobie szkody. Więc tutaj też trzeba w tym zakresie mieć wiedzę, jak taką żywność przygotowywać, żeby nam nie zaszkodziła, a żeby nas wzmocniła. No to teraz możemy dojść do pytania, czy w ogóle suplementy są potrzebne? Nie chciałabym mówić radykalnie, że zupełnie nie. Dlatego, że istnieją skrajne sytuacje, w których te suplementy absolutnie miałyby uzasadnienie. Na przykład skrajne wycieńczenie u osoby chorej na anoreksję, której grozi śmierć z przegłodzenia, z braku kilogramów. Takiej osobie nie możemy tak z marszu od razu z dnia na dzień podać kalorycznej żywności, żeby ją ratować. Tutaj zaczynamy od kroplówki z odpowiednimi składnikami. Oczywiście w tym wypadku nie nazywamy tego suplementacją diety, to jest raczej zabieg medyczny, ale w tej kroplówce będą substancje odżywcze, pewne pierwiastki, być może witaminy, które uratują tę osobę, wyciągną na pierwszym etapie z jej problemu, z zagrożenia życia.
Może być też taka sytuacja, że mamy przypadek jakiejś ostrej infekcji wirusowej, która zagraża życiu, czy przypadek sepsy. I w tych przypadkach, jak wykazała historia medycyny, bardzo może okazać się pomocna witamina C w postaci odpowiednio podanych wlewów dożylnych, no ale to też jest już osobny temat. Więc istnieją takie sytuacje, w których suplementy absolutnie będą miały swoje uzasadnienie, zresztą analogicznie do leków. Ja sama jestem przeciwniczką nadużywania leków i zawsze zachęcam do tego, aby je ograniczać bądź wręcz eliminować, oczywiście pod nadzorem mądrego lekarza, zawsze pamiętajmy o tym. I uważam, że leki powinniśmy zachować, zarezerwować na skrajne sytuacje, w tym antybiotyki, dlatego że czasami mogą nam uratować życie. I tak samo podchodzę do suplementów, natomiast nie stosowałabym tego jako zamiennika działań codziennych, które należy wykonać ku temu, aby zachować zdrowie bądź je odzyskać, bo te działania są zupełnie inne niż przyjmowanie suplementów i znacznie poważniejsze i skuteczniejsze. I teraz może przejdę do sedna sprawy, a mianowicie argumentu, głównego czołowego argumentu producentów i sprzedawców suplementów, którzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach bez suplementów nie można być zdrowym, bo zwykła żywność nie wystarczy, bo gleby są tak wyjałowione, że nie ma już żywności, która byłaby w pełni odżywcza. Czy ja się z tym zgadzam? Absolutnie nie. Nie zgadzam się, dlatego że moja praktyka wykazuje co innego, natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że oczywiście dotarcie do takiej żywności jest trudniejsze, przynajmniej na początku, niż zakupienie dowolnego pożywienia, produktów spożywczych w najbliższym sklepie spożywczym. I dotarcie do dobrego rodzaju żywności wymaga trochę wiedzy, wymaga czasu, wymaga wysiłku, ale to jest tylko początek i też mogę Państwa zapewnić, że wraz z upływem czasu tak się w tym wyrabiamy, że jest coraz łatwiej. I nawet taka przeszkoda jak finanse zaczyna się rozpływać z tego względu, że zaczynamy się orientować, że nie wszystko musi być drogie, że możemy zamawiać taką żywność hurtową, możemy częściowo sami ją wytworzyć, możemy dokonać wymiany barterowej i tak dalej. Są różne sposoby. Jeżeli tylko chcemy, to dochodzimy do tego. No i tutaj już wchodzimy w kolejny temat, który chciałabym rozwinąć w osobnym filmie, czy zdrowe odżywianie jest drogie, czy musi być drogie i co zrobić, żeby w ostatecznym rozrachunku nie okazało się droższe niż tak zwane normalne funkcjonowanie, normalne żywienie się w zwykłych sklepach spożywczych. Z tym problemem wiąże się jeszcze nasza psychika i myślę, że to jest mniej bądź bardziej świadomie wykorzystywane przez producentów i sprzedawców suplementów. Mianowicie my chcemy coś zrobić dla zdrowia i jeżeli teraz ktoś taki jak ja proponuje, postarajmy się o zdrową, pełnowartościową żywność, ograniczmy napływ substancji toksycznych, to wydaje się to tak olbrzymim wysiłkiem, że niejedna osoba wycofa się i stwierdzi, że to jest dla niej niemożliwe. I tutaj przychodzi z pomocą, w cudzysłowie, sprzedawca suplementów i powie, wystarczy to kupić i połknąć 3 razy dziennie. I psychologicznie nie wchodzimy głębiej, nie zastanawiamy się nad tym, tylko to robimy. Wydajemy nieraz bardzo duże pieniądze na suplementy. Ja wiem, jakie suplementy ludzie kupują, bo wiem z wywiadów, które z nimi przeprowadzam. I są to nieraz bardzo drogie substancje. I nie wahają się i mają uczucie, tym bardziej jak wydadzą ileś tam pieniędzy na to, że coś zrobili dla zdrowia. I połknęli to. To jest tylko moment. Bardzo łatwe i szybkie, prawda? I do tego właśnie to uczucie, że wydało się ileś tam pieniędzy, więc jest wysiłek, więc coś zrobiliśmy dla zdrowia, a tak de facto może się okazać, że nic nie zrobiliśmy dla zdrowia, co jeszcze dzisiaj wykażę. Może to brzmi brutalnie, ale myślę, że warto w tym względzie być uczciwym. I jeszcze może podpowiem tak krótko, bo to też jest osobny temat. Co to znaczy ta wysoko odżywcza żywność? To jest żywność o dużej gęstości odżywczej, czyli żywność, która ma dużo substancji odżywczych, takich jak witaminy, sole mineralne, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, rozmaite inne substancje w stosunku do kaloryczności tej żywności. I gdzie taką żywność można znaleźć? Niekoniecznie tylko w certyfikowanych gospodarstwach. Musimy szukać gospodarstw, które prowadzone są z misją, ze zrozumieniem, z mądrością, z wiedzą. Ja mówię z książką w ręku.
Jeżeli trafimy na takiego rolnika, to będziemy widzieć przede wszystkim, że ma on małe gospodarstwo, a nie wielkoobszarowe. To jest pierwsza rzecz. I musimy być pewni, że stosuje on takie metody uprawy roślin, hodowli zwierząt i dbania o ziemię, że ta ziemia będzie miała wysoką gęstość odżywczą, a co za tym idzie, rośliny, które u niego rosną, będą miały wysoką gęstość odżywczą i pokarmy od zwierząt, które hoduje, będą miały wysoką gęstość odżywczą. To jest ważne. W takim przypadku certyfikat jest już drugorzędną rzeczą. I co sprawia, że pozyskujemy taką wysoką gęstość odżywczą, to jest osobny temat. Też jeżeli Państwo taki temat w przyszłości wybiorą, bardzo chętnie nagram osobny filmik na ten temat, a w międzyczasie odsyłam Państwa do mojej książki Żywność a zdrowie człowieka i tam dosyć szczegółowo wyjaśniam te zagadnienia. No i co tutaj zrobić, żeby naprawdę zapewnić sobie, dać sobie gwarancję, że to, co będziemy spożywać w ramach codziennych posiłków, nam wystarczy, że nie będziemy musieli już przyjmować, kupować jakichkolwiek suplementów. Pierwszy warunek to żywność najwyższej jakości, czyli żywność gęsta odżywczo, naturalna, nieprzetworzona przemysłowo. To jest też ważne, bo wszystkie procesy przetwarzania przemysłowego bardzo zubażają żywność, którą później kupujemy w składniki odżywcze. Sprawiają, że ta żywność staje się tak jak trociny niemalże, że coraz bardziej staje się pustymi kaloriami. Więc pierwszy warunek, żeby nam nasze posiłki wystarczyły w zakresie substancji odżywczych, to duża gęstość i wysoka jakość składników tych posiłków. Druga rzecz to właściwe gotowanie według właściwych przepisów, które będą zawierać rozmaite substancje pomagające przyswoić to, co zjadamy. Czyli jeżeli mamy główne składniki danego posiłku, które zawierają substancje odżywcze, które nas interesują, i jeżeli mamy takie składniki, to musimy się jeszcze postarać o dodatkowe składniki, które będą nam uruchamiać cały przewód pokarmowy, sprawiać, że będą nam się tam wydzielać enzymy, różne soki trawienne, że wszystko będzie sprawnie funkcjonować, że pH w żołądku będzie odpowiednie, później pH w dwunastnicy, które warunkuje też kolejne etapy właściwego rozdrabniania tego pokarmu do elementów podstawowych, chemicznych, po to, aby były one sprawnie wchłonięte na poziomie jelita cienkiego do krwiobiegu. I żeby tak się stało, niemalże w każdym przepisie, może nie we wszystkich, ale prawie w każdym, powinny być odpowiednie zioła, odpowiednie przyprawy. Do tego jeszcze możemy dodać tak zwane naturalne suplementy diety. To jest też osobny temat. Te naturalne suplementy diety nie mają nic wspólnego z tymi suplementami, o których dzisiaj mówiliśmy. Ponadto oprócz właściwego gotowania poszczególnych potraw, powinniśmy właściwie je komponować już na talerzu, czyli jeżeli powiedzmy ugotujemy sobie mięso, to musimy wiedzieć, z czym je podać, żeby to wszystko, cały ten posiłek nam dobrze posłużył, żeby miał komplet tego, co na dany moment nam jest potrzebne. I po czym się zorientujemy, że ten posiłek nam służy? Przede wszystkim po tym, że będzie nam to w całości świetnie pasować i smakować. Znowu kierujmy się własnym smakiem bardziej niż jakimiś teoriami. I na przykład jest teoria, że nie należy łączyć pokarmów wysokobiałkowych z wysokowęglowodanowymi, na przykład mięsa z ziemniakami. Do pewnego stopnia zgadzam się z tą teorią, bo do pewnego stopnia moje zmysły smakowe i moje odczucia poposiłkowe świadczą o tym właśnie, że tak jest. Ale z drugiej strony, do pewnego stopnia moje odczucia, moje zmysły, mój organizm daje mi znać, że czasami połączenie ziemniaków, tylko też odpowiedniej ilości, w moim przypadku małej ilości ziemniaków, z odpowiednią ilością mięsa i surówki, daje fantastyczny efekt smakowy i również fantastyczne samopoczucie poposiłkowe. I to, że przez kilka godzin po takim posiłku ja w ogóle nie muszę myśleć o jedzeniu, mam pełno energii i mogę skupić się na pracy bądź innych przyjemnych zajęciach. Więc ta cała kompozycja będzie również warunkować to, że te substancje odżywcze, które tam są, zostaną wchłonięte. Jeszcze raz przypominam, nie wystarczy połknąć substancje odżywcze, należy je jeszcze przyswoić. To jest bardzo ważny warunek tego, abyśmy nie mieli niedoborów. No i jeszcze taki jeden element, który jest ważny w przypadku, szczególnie jeżeli mamy całą rodzinę i dbamy o to, co ta rodzina je, a mianowicie zapewnienie bogatej oferty kulinarnej. To też jest osobne zagadnienie, które rozwijam w moich innych publikacjach, w moich książkach. Tam Państwa odsyłam również do filmów pod tytułem Bogata oferta
oferta kulinarna. Tutaj na YouTubie Państwo sobie mogą odnaleźć. Stworzenie takiej bogatej oferty kulinarnej również sprawi, że my będziemy sobie swobodnie krążyć po tych różnych pokarmach i uzupełniać to, co w danym momencie jest nam potrzebne i rezygnować z tego, czego mamy przesyt w organizmie. I tutaj Państwa odsyłam w tym zakresie do żywienia się. Przede wszystkim na moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl i tam w zakładce rolnicy, gospodarstwa, targi znajdą Państwo ciekawe miejsca, w których będą mogli Państwo szukać zdrowej żywności, czy pełnowartościowej żywności według tych kryteriów, o których mówiłam. I też muszę zaznaczyć, że ta moja podstrona nie wykona całej pracy za Państwa. Trzeba dużo też szukać samodzielnie, ale jest dobrym punktem startu. A więc zapraszam szczególnie na tę stronę nowicjuszy w temacie. I jest jeszcze druga podstrona pokarmy, które polecam. I oczywiście to nie są wszystkie możliwe pokarmy, jakie polecam, bo lista jest niewyczerpana. Natomiast pewne wybrane, które dobrze by było, żeby znalazły się w naszej bogatej ofercie kulinarnej. I to są czasami konkretne marki, których absolutnie nie reklamuję, absolutnie na tym nie zarabiam. Natomiast podpowiadam, co na start, od czego można by było zacząć. Poza tym warto skorzystać z mojej książki Zdrowa rodzina, to jest poradnik wraz z książką kucharską i tutaj Państwo znajdą właśnie takie przepisy, tak skomponowane w ten sposób, w jaki radzę, czyli przepisy te zawierają nie tylko takie główne składniki, których byśmy mogli się spodziewać, ale te dodatkowe, które pomagają nam przyswajać, trawić i również pełnią rolę tych naturalnych suplementów. Tutaj Państwo też znajdą rozdział poświęcony naturalnym suplementom diety i tam Państwo dokładnie zobaczą, o co mi chodzi. To tak może uchylę rąbka tajemnicy. Dla przykładu takim naturalnym suplementem diety będzie pyłek pszczeli. I tutaj też Państwo znajdą wyjaśnienie pojęcia bogatej oferty kulinarnej, przykładowe jadłospisy moje, z mojego życia prywatnego i tak dalej. Także bardzo serdecznie zachęcam do zaopatrzenia się w tę pozycję, bo ona jest wręcz nieodzownym narzędziem do tego, aby realizować właściwie zdrowe odżywianie się bez użycia suplementów diety. No i również zapraszam na konsultacje, w czasie których mam taki etap konsultowania się, bo ja proponuję konsultacje kompleksowe od samego wywiadu, począwszy poprzez kolejne etapy, żeby powolutku wchodzić na wyżyny naszej, powiedzmy, doskonałości. Nie musimy być doskonali, ale aby stopniowo ulepszać się w tym, co robimy i właśnie powolutku, żeby nas to nie przerażało. I na pewnym etapie tych konsultacji przeprowadzam taką 5-dniową analizę jadłospisu pacjenta, gdzie codziennie rano pacjent przysyła mi zapisy z tego, co zjadł i dokładnie jaki był skład każdego posiłku. Rozbicie na poszczególne składniki to trwa 5 dni. To jest trochę żmudna robota, ale warto ją wykonać. I ja każdego dnia dokładnie analizuję każdy ten posiłek, między innymi właśnie pod kątem doboru tych składników. Ja tam analizuję też inne rzeczy i o tym też mówię w osobnym filmie pod tytułem Kompleksowy pakiet konsultacji i tam Państwa odsyłam. Natomiast dzisiaj sygnalizuję od tej strony właśnie komponowania posiłków. Jeżeli ktoś by chciał takiej indywidualnej pomocy poprowadzenia, to zapraszam na konsultację i w ten sposób właśnie tutaj mogłabym wspomóc od strony samego gotowania, komponowania posiłków i komponowania całego dnia w zakresie jadłospisu. No i teraz już tak bardziej podsumowując, chciałabym Państwu przedstawić pewną taką analogię do tego, co my zazwyczaj robimy, aby odzyskać zdrowie albo aby je utrzymać, najczęściej aby odzyskać. Analogię do tego, co zazwyczaj robimy, a co mogłoby być zrobione, a nie jest zrobione. Więc wyobraźmy sobie łazienkę, w której leje się woda z kranu do umywalki i ta umywalka zatkana jest korkiem. I co się dzieje? W pewnym momencie ta umywalka dopełnia się i woda zaczyna się z niej wylewać na ziemię. I zaczyna się przelewać, zalewać całą podłogę i niszczyć tę podłogę. Co by było rozsądne zrobić? Myślę, że większość z Państwa wie. Natomiast ja Państwu powiem, co my robimy przez analogię w przypadku, jeżeli zaczyna nam coś szwankować w naszym organizmie. Otóż wchodzimy do tej łazienki, bierzemy ścierki i zaczynamy szybko ścierać tą wodę, żeby osuszyć tą podłogę, żeby ją uratować.
Na początku widzimy mały efekt, to jest właśnie ten efekt taki krótkoterminowy, ale za chwilę dopływa kolejna woda i znowu nam to zalewa. Co robimy? Bierzemy kolejne ścierki, wzywamy pomoc, prosimy rodzinę o pomoc, prosimy sąsiadów o pomoc, wzywamy dalszą rodzinę i tak dalej, przyjaciół. Wszyscy się gromadzą, jest coraz więcej ścierek, coraz więcej ludzi zaangażowanych. No i niestety są krótkotrwałe efekty, ale za chwilę znowu to zalewa. I zaczynamy się załamywać, łazienka jest coraz bardziej zrujnowana. I tak wygląda efekt naszych działań, jeżeli nasz organizm zaczyna szwankować i nie robimy do końca tego, co jest właściwe. Co jest właściwe? Wchodzimy do łazienki, zakręcamy kurek z wodą, to jest pierwsze, co robimy, i odtykamy umywalkę. Do czego jest ta analogia? Łazienka to jest nasz organizm. Kran z wodą to jest kran, z którego wypływają różne czynniki chorobotwórcze, tak w bardzo ogólnym sensie. Natomiast zatkana umywalka, to zatkanie umywalki to jest sparaliżowanie naszego organizmu, czy przyhamowanie go w zakresie funkcji samooczyszczania się, o czym już mówiłam. W związku z tym, że czara goryczy się przelała, organizm, jego funkcje samooczyszczania się zaczynają zawodzić, czyli zaczyna się przelewać. I nasz organizm się niszczy, tak jak podłoga w łazience. W momencie, jeżeli zakręcimy ten kurek, bądź jeżeli się nie da całkowicie zakręcić, przynajmniej dokręcimy go ile się da, czyli będzie już bardzo mało tam lecieć tej wody, odetkamy umywalkę, to nawet możemy sobie wyobrazić, że jeżeli jest przewiew w tej łazience, jeżeli jest otwarte szeroko okno, jeżeli jest tam spływ na podłodze, to dojdzie nawet do tego, że ta podłoga sama się osuszy bez użycia ściereczek i bez naszego szorowania, wysiłku nadmiernego. Oczywiście jest to dosyć uproszczona analogia, ale chciałabym, żeby Państwo widzieli z boku, tak jak ja to widzę po tych moich pacjentach, jak dużo oni wysiłku niepotrzebnego wkładają w to, aby ratować swoje dzieci bądź siebie samych, a nie robią tego wysiłku tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Czyli ograniczenie bądź eliminacja źródeł czynników chorobotwórczych i uruchomienie organizmu w zakresie samooczyszczania się. I teraz tak, to uruchomienie następuje już wtedy, kiedy ograniczymy bądź wyeliminujemy napływ czynników chorobotwórczych i jeżeli dożywimy organizm. Dożywienie organizmu następuje przede wszystkim przez właściwą dietę, o czym przed chwilą mówiłam, przez właściwe pożywienie. Natomiast czynniki chorobotwórcze to jest też osobny temat i ja tylko tutaj dzisiaj nadmienię. Czynniki chorobotwórcze to będzie zanieczyszczenie żywności, jej wysokie przetworzenie, czyli jeśli chodzi o zanieczyszczenie żywności, mam tu na myśli przede wszystkim pozostałości pestycydów, pozostałości substancji farmakologicznych, które stosowane są w hodowli zwierząt. Dalej, mnóstwo substancji chemicznych, które są chorobotwórcze, toksyczne, występujące powszechnie w kosmetykach i środkach czystości. I jeżeli mówię tutaj o ograniczeniu lub wręcz wyeliminowaniu substancji czyszczących z naszego środowiska, bynajmniej nie mam na myśli ograniczenie higieny. Ja sama jestem wielkim czyściochem i zwolenniczką higieny, ale zapewniam Państwa, że większość z tych zabiegów higienicznych, czystości można wykonać przy pomocy zwykłej wody i substancji zupełnie naturalnych, tak naturalnych, że możemy je nawet połknąć. W większości przypadków oczywiście nie chodzi mi tu o eliminację do zera, powiedzmy, mydła, bo tutaj na przykład też niektórzy z Państwa wiedzą, proponuję pewien rodzaj mydła, który ma minimalną ilość składników w porównaniu do jakiegokolwiek innego mydła, co oczywiście zawsze można sprawdzić, jest to sprawdzalne. Kolejny taki czynnik chorobotwórczy to będą substancje chorobotwórcze obecne w środkach farmakologicznych, czyli wszystko to, co powoduje skutki uboczne środków farmakologicznych, niezamierzone, które są siłą rzeczy obok tego skutku, efektu pozytywnego, jakiego spodziewamy się przy używaniu tych środków farmakologicznych. To jest kolejne źródło chorobotwórczości, które powinniśmy przykręcić bądź wyeliminować w tym wypadku pod nadzorem mądrego lekarza. Inny taki czynnik chorobotwórczy to jest nieprawidłowy sen, zbyt krótki, nieregularny, sen w niewłaściwych warunkach.
Kolejna rzecz to brak ekspozycji na światło słoneczne. Nawet teraz widzą Państwo, że nagrywam do Państwa, jeżeli tylko się da, w moim ogrodzie, zamiast w pomieszczeniu zamkniętym, właśnie dlatego, że dbam o codzienną taką ekspozycję, jeżeli tylko mogę, na światło słoneczne. Kolejny czynnik to brak fizycznego ruchu na otwartym powietrzu. Nie chodzi mi tutaj o jakikolwiek sport. Tu chodzi o zwykły spacer, w najprostszym przypadku, albo jakieś prace w ogródku, jeżeli tylko mamy ogródek, cokolwiek. Tak dla przykładu, oczywiście jazda na rowerze, czy nawet biegi gdzieś po lesie, jeżeli ktoś to bardzo lubi, jak najbardziej, ale nie jest to pierwsza rzecz, którą bym zalecała. Chodzi mi o zwykły, najprostszy ruch fizyczny, którego mamy bardzo duży obecnie niedostatek w porównaniu do dawnych pokoleń naszych dziadków i pradziadków. Jaki jeszcze czynnik chorobotwórczy? No na pewno to, o czym już dzisiaj wspomniałam, czyli promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. To jest bardzo silny czynnik chorobotwórczy i temu poświęciłam całe ostatnie 12 miesięcy. Mogą Państwo przejrzeć sobie moje wszystkie publikacje tutaj na YouTubie. Właśnie one dotyczą tego czynnika i tak dalej. Także jeżeli przykręcimy kurek z tymi czynnikami chorobotwórczymi i zadbamy o dosilenie organizmu wysokiej jakości, naturalną żywnością o wysokiej gęstości odżywczej, automatycznie uruchomimy procesy autonaprawy organizmu, oczyszczania się. Pasożyty momentalnie spadną, dlatego że nie będą miały już tutaj dużo roboty i te warunki nowe nie będą im odpowiadać. Suplementacja nie będzie potrzebna. No i teraz już w takim podsumowaniu odpowiem na pytanie postawione w tytule dzisiejszego filmu. Czy odrobaczanie się, oczyszczanie organizmu i suplementacja mają sens? Jeżeli człowiek chory będzie spożywał żywność, która jest powszechnie dostępna w sklepach spożywczych o wysokim stopniu przetworzenia, zanieczyszczoną pozostałościami szkodliwych substancji z dodatkiem konserwantów. Do tego nie będzie dbał o ograniczenie substancji chemicznych, jakie ma w swoim otoczeniu, chociażby w postaci środków czystości, środków farmakologicznych, kosmetyków. Nie będzie dbał o prawidłowy sen, o wystawianie się na słońce, o ruch na świeżym powietrzu, o ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego i o całą jeszcze listę innych czynników, to nie ma takiej siły, żeby chociażby nie wiem ile przyjmował suplementów, jak często i regularnie się odrobaczał, jak często regularnie oczyszczał organizm. Nie ma takiej siły, żeby w pełni zdrowo funkcjonował w każdym wymiarze funkcjonowania jego organizmu i żeby to zdrowie było długookresowe. Nie ma takiej możliwości. Więc z tej perspektywy te wszystkie zabiegi, które wymieniłam, czyli suplementacja, regularne odrabiaczanie się, regularne oczyszczanie organizmu, na wiele się nie zdadzą. To jest moim zdaniem niepotrzebny wysiłek. Jeżeli to, co zaleciłam, te właściwe działania będą wykonane skrupulatnie, właściwie, to sami dojdziemy do wniosku, że tak właśnie jest, a jeżeli by się to nie udało, to jest tylko już teoretyczna sytuacja, o której mówię, to wtedy ewentualnie możemy pomyśleć o jakichś dodatkowych zabiegach wspomagających organizm. Ale tak jak mówiłam, ja jeszcze nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby to było konieczne. To jest moje doświadczenie i nie tylko moje. W tym filmie poruszyłam wiele wątków, które wymagałyby osobnego rozwinięcia i będę chciała je rozwijać w osobnych filmach. Natomiast jeżeli Państwo już teraz chcieliby poszerzyć ten temat, troszeczkę go bardziej zgłębić i sobie go usystematyzować, odsyłam do mojego artykułu na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl pod tytułem Leki, szczepionki, sztuczne suplementy i probiotyki. I tak de facto jest to tytuł jednego z podrozdziałów mojej książki pod tytułem Zdrowe dzieci. Więc mogą Państwo, ci, którzy mają już zdrowe dzieci, po prostu jeszcze raz przeczytać sobie ten podrozdział, no albo zaglądać na moją stronę internetową i tam odnaleźć ten artykuł. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.